W dzisiejszym odcinku zbuduj model kultowego kita z serialu Nieustraszony Knight Rider. Złożymy elementy 71, 72, 73, 74 oraz 75. A więc dokończymy dzisiaj prawe drzwi oraz złożymy zawiasy do naszej maski. Czy pamiętacie jeszcze maskę ze złożenia numer 1? A więc zaczynamy. Złożenie 71. Prawe drzwi i lusterko wsteczne. Zaczynamy od podwozia. Aby odłączyć kabelek, mamy dwa kabelki B z przełącznikami do drzwi i odpinamy ten krótszy. I kabelek podpinamy do tego elementu z poprzedniego numeru podpisany jako L, z poprzedniego złożenia. I ten dzędzelek trafia tutaj. Okej, to się trzyma tak luźno, ale zaraz to przykręcimy, a przykręcamy go do korpusu. Tutaj będzie śrubka, a tutaj cały ten element. Elegancko i przykręcamy na jedną śrubkę AM. Nasz przełącznik, pstryczek jest zamontowany w taki oto piękny sposób. I wtedy dwa otwory mają trafić te dwa punkty drzwi lewych, a ten trzpień na środku trafia oczywiście tutaj. I przykręcamy na dwie śrubki RM. Drzwi zamontowane i chodzą całkiem przyjemnie. Naprawdę. Tylko oczywiście tutaj odskakują. Szyba też trochę nie pasuje. Ale tak, drzwi odskakują, bo tutaj jeszcze będzie taki plastikowy element, który będzie te drzwi trzymał, łapał. Ale teraz zabieramy naszą karoserię i będziemy robić drzwi prawe. Drzwi prawe 71A oraz klamka 71B. Widzimy trzpień oraz miejsce na śrubkę. Trzpień tutaj, miejsce na śrubkę tutaj. Od drugiej strony, w tym jedynym wolnym miejscu, przykręcamy na śrubkę AP. Teraz zatrzask drzwi prawych 71C. U góry miejsce na śrubkę. Tutaj też miejsce na śrubkę, to nie jest przypadek, tylko to trafia w tym miejscu właśnie. Oho, proszę. I przykręcamy na jedną śrubkę QM. Obudowa lusterka 71D i lusterko 71E. Tak jak w lewych drzwiach. Ten trzpień do tego otworu i próbujemy nic nie złamać. Ciekawe, czy tym razem mi się też to uda, żeby nic tu nie połamać. Wygląda, jakby było równo. Ok, to lusterko przykręcamy do drzwi. Przekładamy. O, jest do końca. I tutaj na jedną śrubkę typu GM. Złożenie 71 zostało ukończone. Złożenie 72. Zawias, koła zębate i szyba prawych drzwi. Zaczynamy od drzwi 71A i od drugiej strony przykręcamy zawias tutaj. Na wprost tutaj idzie łuk i w ten sposób go przyczepimy. W tych miejscach, gdzie jest farba, obciera niepotrzebnie, delikatnie, naprawdę delikatnie przesmaruję.
I jak zawsze było to bardziej niż delikatnie. Zawias, czy on będzie się trzymał? Jakoś tam się trzyma. Teraz nasza blaszka 72B. Ten węższy element idzie na to, co przyczepiliśmy. I środkowy, lewy otwór to miejsce na śrubkę, a prawy to tylko zwykły trzpień, który będzie nam to wszystko ukierunkowywał. I w tym miejscu przykręcamy na jedną śrubkę NM. Jeżeli zawias chodzi za ciężko, to śrubkę trzeba poluzować, a jak za lekko, kręcimy dalej. O, fajnie chodzi. Jest prawie maksymalnie przykręcone. Mamy paseczki 72G, oczywiście są tu dwa. I od końca, albo od początku do końca przyklejamy ciąg tego paska, żeby był równo. Trochę za wysoko, ale na szczęście taka taśma to nie będzie widać. No jak nic, mamy to. Zostajemy z szybą, 3 kółkami zębatymi i złożenie 72 zostało ukończone. Złożenie 73. Panel wewnętrzny prawych drzwi, podłokietnik i elementy sterujące. Panel wewnętrznych drzwi 73A oraz element dekoracyjny 73G. A więc znowu będzie klejenie. Ostatnio na tym klejeniu to z pół godziny spędziłem, jak nie lepiej. I oczywiście dłuższy element, krótszy, czyli źle, czyli tak. Dłuższy tutaj, krótszy tutaj. Również tutaj mamy taki odstający element, który trafia w tym punkcie. Jeżeli myślicie, że robienie tego w rękawiczce jest głupie, to dobrze myślicie. Jest to bardzo głupie. Najgorsze jest tutaj, żeby później nie było za długie. Wydaje mi się, że wygląda to lepiej, ale wszystko się okaże wtedy, kiedy zamontujemy wszystkie plastikowe elementy ozdobne i montujemy element 73E. On jest idealnie wyprofilowany. 2 trzpienie, 2 otworki. Proszę bardzo. Teraz element 73C oraz 73F. Ma być niby w taki sposób. Ok. Nie będę nawet pokazywać, tylko od razu wezmę taśmę. Przyklejamy taśmę od zewnętrznej strony. Teraz dopasowujemy klameczkę. Uważamy, żeby taśma się nie zaczepiła nigdzie o elementy dekoracyjne. I dopasowujemy. Ten trzpień
Otwór na śrubkę trafia tu, a ten pusty elemencik trafia tutaj. Pusty elemencik, okrąg po prostu. Od drugiej strony w tym miejscu przykręcamy na śrubkę BP. No jest. Element 73B. Montujemy go oczywiście trzpień po trzpieniu w tych otworkach i on nam pokaże, jak to wyszło. I od razu jest tutaj widoczna przerwa między listwą a materiałem. Trochę dociągnijmy tak delikatnie. To brzmi jak kilka godzin dobrej zabawy. Teraz przyklejamy dekor 73H. I on mi tu pasował idealnie, a z tej strony mi go zabrakło. Oczywiście mówię o drzwiach lewych. O kur... No jest takie uszkodzenie, no. Ale jest bardzo ładnie. Chyba ładniej niż tam mi to wyszło. Prawy podłokietnik drzwi 73D. Ten trzpień trafia tu, miejsce na śrubkę tutaj i ostatni trzpień będzie tu. A nawet też będzie na śrubkę, więc przykręcimy. I w tym oraz w tym miejscu przykręcamy na śrubkę BP. W tych trzech punktach będziemy nakładali koła zębate, które będą odpowiedzialne za przesuwanie szyby góra-dół, a jak będą to ruchome elementy, to trzeba je nasmarować. Oczywiście wiadomo, że nie trzeba, tylko ja to zawsze smaruję wszystko, żeby jak najprzyjemniej chodziło. Na początek koło 72F, czyli takie jakby podwójne, trafia na ten pierwszy trzpień. On będzie odpowiedzialny za uruchamianie całego systemu przesuwania szyby. I tego koła zębatego, które tu wystaje, nie smarujemy, bo będziemy go dotykać ręką. Więc na pewno nikt z nas nie chce się pobrudzić. Koło 27E z jednej strony jest gładziutkie, a z drugiej ma takie delikatne wcięcie. I to wcięcie idzie do góry, na ten środkowy trzpień. Oczywiście musimy dopasować ząbki do tych ząbków. Element 27D. Prawa strona. Trzpień idzie do zewnątrz. I ostatnia ząbatka do dopasowania. O, gładziutko, fajnie chodzi. Ach, nie zobaczyłem, czy wszystkie ząbki są całe. Ale na szczęście chyba wszystkie są całe i nie trzeba nic docinać i poprawiać. Wszystkie te koła zębate przykręcamy na śrubki DP. Teraz zamontujemy szybkę. Mamy dwie takie prowadnice, tutaj oraz tutaj, które musimy dopasować. Oczywiście ich nie smaruję, bo wtedy szyba będzie brudna od smaru. Oraz bardzo ważny punkt, to ten otwór, po którym będzie chodził ten trzpień. O,
I tutaj przykręcimy na jedną śrubkę DP. Oczywiście ten trzpień trochę przesmaruję. Jeżeli nasza szyba chodzi gładziutko, bez żadnych problemów, to możemy ją przyczepić, całą stronę zewnętrzną możemy przyczepić do naszych drzwi. Ciekawe, czemu tutaj nie dali trzeciej szyny, tak jak jest tu i tu, by było bardziej stabilnie. Ale cóż, oczywiście widzimy, co gdzie ma iść. I pamiętam, że przy tamtych drzwiach to było naprawdę przyjemnie dopasowane. O, tutaj też ładnie się kliknęło. I we wszystkich tych punktach przykręcamy na śrubki AM. Jeżeli szyba działa poprawnie góra-dół, to złożenie 73 zostało ukończone. Złożenie 74. Rama wnęki silnika. Znów wracamy do naszego największego elementu. I znów w celu odpięcia kabla B został nam jeden, więc nie mamy wyboru, który odpiąć. Również, jeżeli chodzi o moje fotele, to Loczek 1610 zwrócił uwagę mi na jedną ważną rzecz, że moje fotele są chyba za bardzo wybrzuszone, dlatego że w obydwu fotelach popełniłem taki sam błąd, że tego gumowego elementu nie dałem nad, tylko pod. Mam nadzieję, że wy tak samo nie zrobiliście jak ja. I teraz się zastanawiam, czy to odkręcać i skręcać ponownie. Jeżeli to zrobię, to na pewno już poza kamerą. Ten drobny element 42E, podpisany jako prawa strona, umieszczamy w tym przycisku. Tak jak to było oczywiście dla lewej strony. I umieścimy go w centralnej konstrukcji nadwozia 67A. Oczywiście to, co teraz robimy, to robimy dla prawej strony. Pięknie to pasuje. Tutaj mamy otwór, tutaj też. I przykręcimy na jedną śrubkę AM. Przechodzimy teraz do montażu drzwi prawych. Przykręcimy ten element, miejsce na śrubkę, trzpień, miejsce na śrubkę. Oczywiście w taki sposób, dopasowując do tego miejsca na śrubkę, tego trzpienia i tego miejsca na śrubkę. To będzie ciężko, bo trzeba to kręcić od innej strony. Przykręcamy na śrubki RM. No wygląda to coraz lepiej. Elegancko drzwi chodzą. A to znaczy, że złożenie 74 zostało ukończone. Również zostajemy z takimi elementami, czyli z tym, co dostaliśmy w numerze 74. Złożenie 75. Zawiasy maski. W końcu wracamy do naszej maski zapomnianej. Nie wiem, który to był numer. Chyba w pierwszym numerze robiliśmy te zawiasy z lewej strony. Trochę się ubrudziłem markerem od malowania śrubek, ale trudno. To, co dla lewej strony robimy, teraz dla prawej. Zaczynając od elementu 75C. To są otwory na śrubki, które przykręcamy tutaj. I to ma iść w taki oto sposób. I przykręcamy na dwie śrubki DM. Element 75A z wcięciem oraz z takim spadkiem. I ten punkt trafia w tym miejscu, tak jak jest to z lewej strony. Przykręcamy na śrubkę CM.
Teraz element 75B z takim spadkiem tutaj i to przykręcamy w tym miejscu. Również przykręcamy na śrubkę CM. Tak to powinno wyglądać. Teraz w tym miejscu przykręcimy cylinder 75G na śrubkę OP. Cylinder zamontowany. Główka śrubki ma być od tej zewnętrznej strony. Maska na razie na bok. Element 75E oraz 75F przykręcamy od tej strony. O, i tutaj będzie na śrubkę CM. Teraz ten element trafi do naszej maski. Tak. Na pewno ma iść w tę stronę. O, mogłem to mocniej przykręcić, bo opada. I zaczynamy od tego, że ten cylinder wchodzi tutaj. Wchodzi ciężko, więc trochę to wszystko nasmaruje oczywiście. No dobra, jest ok. To trafia do tego otworu od tej zewnętrznej strony. O, tak. Ten dłuższy element, który w międzyczasie dokręciłem, będzie tu. O, będzie tak. I oba te elementy przykręcamy na śrubkę CM. Czas na test. I jest taki klik. To chodzi doskonale. Wow, super to jest. I wracamy do lewej strony z początków tego złożenia. Aha, tak, to do góry będzie nam łatwiej. To też. Ten otwór, który mamy widoczny w tym miejscu, będziemy znowu montowali cylinder 75G od tej strony i tutaj przykręcimy na śrubkę SM. Mamy to, chodzi z dość dużym oporem, ale maska znowu na bok i składamy element 75D oraz 75F. Przykręcamy go w ten otwór. Od góry to będzie się tak prezentować. Przykręcamy na śrubkę CM. Mamy skręcony element. Szkoda tylko, że za każdym razem jak to chodzi, to ta śrubka jakby się delikatnie wykręca. I chodzi to luźniej. Wracamy do naszej maski od lewej strony i przykręcamy górę. W ten sposób. Wszystkie elementy do góry. Cylinder też. I zaczynamy od tego. Nie no, nasmaruję. Odstające elementy przykręcamy tak jak z prawej strony na śrubki CM. Czyli to trafia tu, na ten otwór, a to trafia tak, że będzie widoczne od tego kwadratowego wycinka. Czas na test. O, tamten chodzi przyjemniej, w sensie prawy. Tu jest średnio, ale złożenie 75 mamy ukończone. Zostajemy też z takimi dwoma elementami, których nie wykorzystujemy, czekają na swoją kolej. Te elementy, które mają odpryski farby, będę oczywiście smarował takim markerem do farby Tamiya X1. To jest wersja Black. Używałem wcześniej w tym złożeniu Flat Black, czyli matową wersję. No i średnio to wygląda, więc o, tu widać jak średnio, jakby ta śrubka była od góry poklejona od super glue, więc będę używał tego. Daje to super efekty. Elementy, gdzie jest taki odprysk farby, no rzucają się w oczy. Dzisiejsze złożenie poszło szybko, bo drzwi prawe
składało się tak samo jak drzwi lewe, więc nie było tutaj jakichś większych problemów. Mam nadzieję, że u Was również poszło to szybko. Kolejna rzecz, zawiasy maski. No tutaj trochę więcej czasu poświęciłem, nie będę ukrywał, dlatego że pomyliłem się ze śrubkami, co gdzie być powinno, ale oczywiście na nagraniach już jest wszystko poprawne. A tak oto prezentują się wszystkie elementy, które do tej pory uzbieraliśmy. Zachęcam Was do obejrzenia innych treści na tym kanale, ponieważ nie tylko mamy składanie kultowego kita z serialu Nieustraszony, ale również składamy inne modele, również testujemy samochody zdalnie sterowane, które są cudowną rozrywką, także zapraszam tam. A Tobie dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Trzymaj się, cześć!